witajcie. Tak was muszę dzisiaj głośno przywitać, no bo robimy, zgadnijcie co. Jest woda, jest agregat, który tak głośno pracuje. Wody trzeba będzie około pół kubika. Woda sobie poleci tutaj do tego mieszadła wraz z piaskiem oraz zaprawą cementową. No i domyślacie się pewnie, że będziemy robić posadzkę. Tutaj jeszcze długi wąż, który prowadzi tam do Mausera. No i z tego Mausera do tej mniejszej beczki czerpiemy za pomocą pompy wodę. Za ten piasek dostałem ochrzan, ponieważ przy okazji kopania kabla WLZ przesunęliśmy ten piasek trochę do góry, no i dostało się tu trochę kamieni, które utrudniają niestety pracę. W ramach zadośćuczynienia musiałem gdzieniegdzie ten piasek lekko przesiać, aby tych kamieni jak najmniej dostało się do tej właśnie wrzutni. No i jakoś dajemy radę. No i jeszcze jeden wąż o nieco grubszej średnicy, który tam od maszyny prowadzi aż do domu, no i pompuje gotowy materiał do wylewki. Tak to wygląda. No i teraz wiecie, dlaczego dostałem ochrzan za ten piasek i kamień, który w tym piasku się znajdował. Każdy taki kamień o większej średnicy blokuje tego węża, który nie może pompować materiału do posadzek. No i niestety, zobaczcie, trzeba używać takich oto narzędzi, aby udrożnić tego węża. Na szczęście tutaj obyło się bez poważniejszej awarii. No i teraz poszły w ruch pace do betonu oraz poziomice. Tak to trzeba ładnie wyrównać, żeby trzymać poziom, a posadzka była idealna. Zobaczymy, jak to wyjdzie na koniec, a ja wam tutaj mniej więcej pokażę, jak fachowiec sobie radzi. A radzi sobie naprawdę świetnie. Wszystko jest równiutko. Także wy sobie popatrzcie, a ja za chwilę pokażę wam jeszcze coś bardziej ciekawego. Zobaczcie, mam kaczkę tutaj w środku, która porusza się na takich oto fajnych, lekkich, styropianowych łapach, żeby tutaj nic nie uszkodzić. No bo ten beton jest ledwo wylany i jest mięciutki. Ja tutaj filmuję to całe zdarzenie zza okna, dlatego ten obraz jest troszkę taki jakby za mgłą, no ale na razie myślę, że widać dosyć dokładnie, co tutaj się dzieje. Teraz jeszcze sprawdzimy poziom, no i spróbujemy wykonać taką szczelinę dylatacyjną, która powinna ochronić przed różnego rodzaju pęknięciami, uszkodzeniami. Zresztą nie zapeszam. Zobaczcie, jak fachowiec to robi. Taka oto kreseczka. Zresztą to nie jedyne miejsce, w którym zostanie ona wykonana. No i moi drodzy, koniec na dzisiaj. Nie mogę tutaj wejść, bo to jest jeszcze wszystko świeże, wilgotne. Nawet nie mogę dotknąć palcem. Dopiero po 3 dniach będzie można tutaj wejść. No i mam zamiar się do tego zalecenia zastosować. Przyjdę tutaj za 3 dni i zobaczymy, jak to wszystko ładnie
wyszło. Teraz jedynie mogę podziwiać z takiej odległości. Minęły 3 dni, no i mogę sobie wejść do mojego domku i przejść się po posadzce. Zobaczcie, cała powierzchnia równiutka. Tutaj idę w tej chwili do takiego pomieszczenia, gdzie powinny być schody. Tutaj jest łazienka. Wszystko ładnie i równiutko wylane. Niestety, albo istety, no bo w sumie ten beton jest jeszcze świeży. Tworzy się w pomieszczeniu taka wilgoć. Trzeba będzie tu sporo wywietrzyć, wysuszyć, no bo jest wyczuwalna wilgoć. Zresztą spróbuję Wam to pokazać naocznie, tylko mi się musi obraz wyostrzyć. Zobaczcie, kropelki się tutaj tworzą na klamce od okna, więc jest naprawdę dosyć wilgotno. Kolejne 3 dni intensywnego wietrzenia pomieszczeń naprawiły całą sytuację, no i już jest wszystko ok. A dodatkowo, zobaczcie, elektryk wykonał mi taką oto skrzynkę bezpiecznikową. W środku wygląda to w ten sposób, nawet elegancko. Jest oczywiście po lewej stronie opis, co i jak, abym i ja mógł się w tym wszystkim połapać. No i elektryka zakończona, nawet ten kabel WLZ został tutaj podpięty. Ok, to elektryka gotowa, a tutaj jeszcze taka oto niespodzianka. Zgadnijcie, jak otwiera się tą skrzynkę. Tą skrzynkę otwiera się paznokciem albo jednogroszówką. Tutaj są wszystkie przewody od ogrzewania podłogowego. No i ja sobie sprawdzam, czy tutaj powietrze nie ucieka. Jak widzicie, jest nabite do maksimum 6 barów i nic się nie ulatnia. To znaczy, że wszystkie instalacje są szczelne, co cieszy. Dobra, zamykanie również paznokciem. Zamykanie jest nieco trudniejsze od otwierania. No dobra, to tyle raportu z tego tygodnia. Trzymajcie się, cześć!